Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto paluszki lizać. Głównym elementem tego ciasta jest krem budyniowy, a żeby go zrobić potrzebujemy 20 g mąki pszennej tortowej, 120 g cukru, 2 jajek, 350 ml mleka, 2 łyżeczek cukru waniliowego, 60 g masła i 300 ml śmietanki kremówki 30%. A dodatkowo potrzebujemy jedno opakowanie ciasta francuskiego i 50 g migdałów w płatkach. Żeby zrobić krem budyniowy, najpierw musimy zrobić budyń. Bierzemy sobie garnek, do środka dajemy 2 jajka, 120 g cukru, 20 g mąki pszennej tortowej, 2 łyżeczki cukru waniliowego i wszystko trzepaczką dokładnie mieszamy ze sobą. Jak składniki się ze sobą połączą w jedną konsystencję, dodajemy 350 ml mleka i ponownie wszystko mieszamy. Po dokładnym wymieszaniu bierzemy garnek, stawiamy go na gazie, włączamy gaz i gotujemy. Na początku mieszać możemy od czasu do czasu. W momencie, kiedy za chwileczkę budyń zacznie nam gęstnieć, mieszać musimy już cały czas, ponieważ budyń ma tendencję do przypalania się, a nie o to nam chodzi, żeby się przypaliło i ciasto nie wyszło. U nas już, jak Państwo widzą, budyń zgęstniał, zaczynają się pojawiać takie bąble, gejzery powietrza. To znak, że budyń się ugotował. Wtedy wyłączamy gaz. Zdejmujemy garnek z gazu. Do takiego gorącego budyniu dodajemy 60 g masła. Ponownie wszystko ze sobą mieszamy, tak żeby masło się rozpuściło i połączyło z budyniem. To nie zajmie Państwu długo. W momencie, kiedy wszystko jest dobrze wymieszane, to najlepiej wziąć sobie jakąś miseczkę z szerokim dnem, przelać ten ugotowany budyń do miseczki, przykryć wierzch folią spożywczą, żeby na wierzchu nie zrobił się korzuszek i zostawić taki budyń do całkowitego wystudzenia. A jak budyń stygnie, zajmiemy się paluszkami z ciasta francuskiego. Do tego potrzebne nam jest ciasto francuskie, jedno opakowanie, które rozwijamy. I musimy je podzielić na paseczki o szerokości 2,5 cm. W sumie wyszło nam około 16 sztuk paseczków. Przekładamy paseczki, każdy z osobna, na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Robimy to w odstępach. I na jedną blaszkę mieści się około 8 paseczków. To oczywiście zależy od wielkości blachy, którą Państwo mają, ale to jest taka orientacyjna ilość. Taką blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Pieczymy przez 10 minut, używając grzałki góra i dół. Najpierw jedną blachę, później drugą blachę. One szybko, jak Państwo widzą, się pieką. Fajnie to wygląda. Po upieczeniu wyjmujemy blaszki z piekarnika, zostawiamy takie paluszki na tej blaszce. A my wracamy do naszego budyniu, żeby zrobić krem budyniowy. Zdejmujemy folię spożywczą. Bierzemy sobie wtedy miskę, wlewamy do środka 300 ml śmietanki, kremówki 30%, bezpośrednio wyjętej z lodówki, mocno schłodzonej i ubijamy na sztywno. Jak ubiliśmy śmietankę, zmniejszamy obroty miksera i będziemy po trochę dodawać wystudzonego budyniu.
Dodajemy i mieszamy, dodajemy i mieszamy, aż do wykończenia produktu. No, musieliśmy przyspieszyć film, bo to długo trwało, ale na koniec jeszcze dokładnie wszystko przemieszajmy, tylko nie za długo, żeby śmietany nie przepić. Wymieszajmy i składamy ciasto. Do tego, żeby złożyć ciasto, potrzebujemy na blacie rozłożyć sobie papier do pieczenia. Ja tu wzięłam jeden paluszek na wzór wielkości, ponieważ nasze krem budyniowy musimy rozłożyć po spodzie tego ciasta. Ja, jak Państwo widzą, podzieliłam sobie krem budyniowy, zrobiłam to na 4 części, 2 ciut większe, 2 ciut mniejsze, ponieważ na oko mi nie wychodzi nigdy, więc jedną z tych większych części rozsmarowałam po spodzie i będę układać teraz 7 paluszków obok siebie. Jak ułożyłam te 7 paluszków, wykładam na nie teraz kolejną partię kremu budyniowego, tą jedną z mniejszych części. Rozsmarowuję. Jeżeli by Państwu ta warstwa była za mała, to z tej drugiej, większej części można troszeczkę podebrać. Kolejna partia paluszków ciasta francuskiego, tym razem 5. I przykrywamy kolejną warstwą kremu budyniowego, drugą tą mniejszą. Tutaj też, jakby było tak za mało ciut, to tam podebierzemy sobie z tej ostatniej części, wyrównamy wszystko ładnie i ostatnia warstwa 4 paluszków z ciasta francuskiego. Na wierzch wykładamy resztę kremu budyniowego. Powoli rozkładamy. A teraz trzeba pozgarniać ten krem budyniowy z boków, z tych dłuższych i z tych krótszych. Zagarniamy do góry. I teraz najgorsza czynność, której nie lubię, więc poprosiłam męża o pomoc. Musimy zwinąć to ciasto, zawinąć w ten papier do pieczenia, który mieliśmy i stworzyć taką rolatkę. Jemu to sprawnie idzie, ja się do tego nie nadaję. Więc mąż raz, dwa mi to zrobił. Jeszcze zawijamy folią spożywczą, ona nada kształt naszemu ciastu. Zróbmy to w jedną stronę i później w drugą stronę. O, tak jak Państwo tu widzą. I dzięki temu krem nie wypłynie. Ciasto, które będziemy musieli włożyć do lodówki minimum na 6 godzin, ono nabierze kształtu. Po tych 6 godzinach ciasto wyciągamy z lodówki, odwijamy z folii spożywczej, odwijamy z papieru do pieczenia. Po odwinięciu ciasta z tych wszystkich folii papierów i przełożeniu na talerz musimy sobie uprażyć 50 g migdałów w płatkach, na złoty kolor robimy to, studzimy, a później takimi wystudzonymi płatkami obsypujemy nasze ciasto. Zróbmy to nie tylko z góry, ale również z boku. Tak jak Państwo tu widzą, leciutko dociśnijmy te płatki, żeby się trzymały, wyrównały. Ciasto jest nietypowe, ciasto jest smaczne, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy, porady na kuchniamagdy.pl.